Cześć kochani, znowu Was wita Janusz Dąbrowski, jak zwykle na kanale Barwy Zdrowia, kanale poświęconym wszelkim formom promocji zdrowia i tego, żebyśmy z podpowiedziami, co możemy zrobić, konkrety, od bardzo prostych rzeczy po rzeczy, sprawy bardziej wymagające jakiejś takiej dyscypliny, większego zaangażowania, no ale najprostsze rzeczy każdy może z nas zrobić, żeby być po prostu niezdrowszym, absolutnie, bo nie ma czegoś takiego jak jestem bardziej zdrowszy. Albo jest zdrowie, albo go nie ma, układ zero-jedynkowy. Nie można być częściowo w ciąży, albo jajeczko nie może być częściowo tylko nieświeże i tak dalej. Więc na tym to w ogóle wszystko polega. Więc możemy zacząć dbać o siebie. Słuchajcie, metod jest masa, zmienić sposób odżywiania się, pić więcej czystej wody, chociaż 5 minut codziennie, jakichś ćwiczeń fizycznych, wcale nie o jakichś ciężkich, obciążających, spacery do lasu, chodzenie po mokrej trawie, chociażby brodzenie sobie po piasku, po jakiejś wodzie. To są proste rzeczy, które każdy z nas może zrobić. To jest słuchanie dobrej muzyki, 432 na przykład herce i tak dalej, starych mistrzów, bo ostatnio byłem na koncercie w Warszawie. Syn akurat zaprosił mnie na koncercie Skorpionsów i Europe, no i tam chłopaki dawali oczywiście czadu i perkusję i tak dalej, to miałem wrażenie, że mi się flaczki trzęsą w środku. Lubię taką muzykę, ale z drugiej strony wiem, co ta muzyka robi wewnątrz z organizmem i z moją wodą wewnątrz. Więc trzeba później było zrobić taki chill out nad Wisełką, odzipnąć, posłuchać, zatopić się w szmer wody, która omywa tam takie głazy na brzegach i tak dalej, a więc powrót do natury, wyjście do lasu, odetchnięcie aerojonami, które wytwarzają na przykład sosny, świerki i tak dalej, ale uwaga, może po takim spacerze boleć bardzo głowa. Dlaczego? Dlatego, że w lesie jest bardzo dużo tlenu czystego. I jeżeli dojdzie do zachwiania równowagi między tlenem a dwutlenkiem węgla, który jest bardzo nam potrzebny do oddychania, poważnie, może kiedyś nakręcę odcinek na temat oddychania i efektu, tak zwanego efektu Bora, dlaczego dwutlenek węgla jest nam niezbędny do oddychania, do nasycenia krwi tlenem. Jak to dwutlenek węgla? No ale to jest inna para kaloszy. Posłuchajcie, zajmiemy się dzisiaj tematem. Mam dla Was dwie wiadomości. Jedną, jak to zwykle bywa, jedna zła, druga dobra. Myślę, że sami ocenicie, która wiadomość jest zła, a która jest po prostu dobra. Posłuchajcie. Kończę w końcu. Nie, ze sobą nie, uchowej Boże, nie ma mowy czegoś takiego. Kończę już nagrywanie audycji, bo już jestem zmęczony. To jest jedna wiadomość. Druga wiadomość, kończę owszem nagrywanie, ale audycji wyłącznie o tym, że zakwaszenie istnieje. Już myślę, że już tyle wiadomości było, tyle naukowych tematów, tyle prac naukowych tutaj na udowodnienie, że zakwaszenie, czyli kwasica metaboliczna niskiego stopnia istnieje, że już więcej nie trzeba udowadniać. Co najwyżej będę nakręcał audycję, co to zakwaszenie, czyli kwasica metaboliczna, bezobjawowa, latentna, łagodna, określeń jest mnóstwo, co ona robi w naszym organizmie. Tu to jeszcze będę nakręcał. Będę nakręcał o wpływie kwasicy metabolicznej na powstawanie cukrzycy, na insulinozależność, na otyłość, na nowotwory i tak dalej, na dnę moczanową, na RZS, na wiele innych po prostu przepadłości, które nas gnębią, a z którymi medycyna akademicka nie radzi sobie. Mówię to z pełną świadomością, nie radzi sobie. Mam wielki szacunek dla wielu lekarzy, od razu, żeby nie było, żeby nie mówiłem, naprawdę. Mam wielki szacunek dla osiągnięć wielu medyków i naukowców pracujących w tej dziedzinie, bo w końcu od kogo bym się uczył? To nie ma tak, że ja tylko w czambu coś tam krytykuję. Natomiast jeszcze raz trzeba tutaj odnieść, jest teoria, jest pewna praktyka. Są badania,
i jest praktyka. Niektórym się nie chce uczyć, a to jest przypisane do zawodu, żeby się ciągle uczyć. Tak jak nauczyciel powinien się ciągle uczyć, a ja byłem nauczycielem i też obserwowałem wielu moich kolegów, którym się nie chciało uczyć, nie chciało zmieniać warsztatu pracy. Mieli to, bo raz uzyskali dyplom i to jest wszystko, lecimy. A jeżeli chodzi o medycynę, to są procedura. Ja mam się trzymać procedur. Jak mi pacjent umrze, to najwyżej zgodnie z procedurami. Nikt mi nic nie zrobi. Jestem chroniony. Ale jak wyjdę przed szereg, to już może być nie tak. I wiecie co? Cenię tych lekarzy, którzy wychodzą przed szereg. Cenię, tu już można było podawać przykłady. Profesor Frydrychowski, który na wizji spalił swoje uprawnienia wykonywania zawodu, bo łajdacy sprawili to, że zaczęli go po prostu ścigać, że tak powiem. Ilu lekarzy w Polsce w tej chwili straciło prawo wykonywania zawodu, albo odebrano im na jakiś czas? Bo to byli prawdziwi lekarze, którzy nie obawiali się, próbowali różnych metod, a reszta, no ale mniejsza z tym, kochani. A więc to jest taki kamyczek do ogródka. Jestem złośliwy, bywam złośliwy i będę złośliwy, jak będzie trzeba, bo też parę razy niektórzy właśnie z tych takich medyków przyszywanych, że tak powiem, nacisnęli mi bardzo mocno na uciski, a ja jeńców nie biorę, bo nie ma sensu. Oni nie biorą, ja nie biorę. Bogowie się porobili. Proszę pana, zostało panu 3 miesiące życia. Nie słyszeliście o czymś takim? Na pewno, kochani, słyszeliście. A ja słucham wielu ludzi, tym ludziom, którym pomagam, i oni opowiadają mi moje historie. Czasami przerażające. Stosunek do pacjentów jest straszny niekiedy. Ja nie mówię o wszystkich, jeszcze raz powtarzam, bo jest policjant i policjant, nauczyciel, ksiądz i ksiądz, lekarz i lekarz oczywiście. I mówię o tym systemie, który promuje właśnie takie postawy. Gdzie się podzieli starzy mistrzowie? W rodzaju profesora na przykład Juliana Aleksandrowicza i wielu, wielu innych. Kogo system wychowuje? No ale mniejsza z tym. Kochani, dobra, dość tych połajanek, przechodzimy do tematu. A więc tak jak powiedziałem, ostatni temat dotyczący zakwasicy. Istnieje czy nie istnieje? Jak to z nią jest? Oczywiście nie będzie to tylko, nie będą to tylko domysły, teorie tego frustrata, foliarza oczywiście, szarlatana Janusza Dąbrowskiego, któremu się coś wydaje, tylko oprzemy się na badaniach konkretnych, naukowych, dlatego, kochani, udostępniam ekran i tu wam coś znowu pokażę, bardzo ciekawego. Popatrzcie, a więc mam znowu NIH, National Library of Medicine, PubMed Central, PubMed, nie ma żadnego problemu. I teraz popatrzcie, coś na temat chronicznej, subklinicznej, metabolicznej kwasicy i tak dalej, i tak dalej. Potężny artykuł, a więc oczywiście jak zwykle link do tego artykułu znajdzie się w opisie tej mojej audycji. Natomiast my przejdziemy sobie do tłumaczenia, do translacji. Chwała Bogu, że już w tej chwili to jest jednak AI, czyli sztuczna inteligencja, możemy ją wykorzystać i tak dalej. A więc zobaczcie, mamy przewlekła subkliniczna ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna. Przegląd z implikacjami dla praktyki klinicznej, ale tutaj dodałbym dla praktyki typowej, lekarskiej, dla lekarzy pierwszego kontaktu i dla specjalistów, i dla niespecjalistów. Dlatego, kochani, od razu prośba. Przesyłajcie link do tej audycji wszystkim tym, którym warto przesłać. Swoim znajomym, bliskim, nielekarzom i lekarzom. Niech oni zobaczą, że coś takiego istnieje, bo możliwe, że po prostu z różnych względów nie mają pojęcia. Wielu z nich to też są zacharowani ludzie. Wielu z nich to mogą być bardzo otwarci ludzie na wiedzę, ale czasami nie wiedzą, nie pomyślą, że można gdzieś tam znaleźć i tak dalej. Ja akurat
jestem pasjonatem, lubię to robić, więc podaję na tacy to wszystko, tylko wziąć i jeść i sprawa załatwiona. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Więc najpierw takie krótkie stężenie, streszczenie, abstrakt. A więc uwaga, gdy pH surowicy tętniczej przez dłuższy czas utrzymuje się w pobliżu dolnej granicy pH wynoszącej 7,35, uwaga, jak zwykle muszę swój wtręt. Pamiętajmy, że pH krwi tętniczej powinno wynosić taka norma fizjologiczna od 7,35 do 7,45. Ale czy to jest taki rozziew? To tak można i niżej, i wyżej. Okazuje się, że dobrze byłoby, żeby pH krwi tętniczej zawsze utrzymywało się bliżej tego 7,45. Natomiast jeżeli spada w okolice 7,35, to już to coś pokazuje. To na 100% mamy kwasicę metaboliczną ogólnoustrojową, czyli dotyczącą całego organizmu. Dobrze. A więc gdy to pH surowicy tętniczej przez dłuższy czas utrzymuje się w pobliżu dolnej granicy pH, potencja hydrogenii, pamiętacie z innych moich audycji, wynoszącej 7,35, powstaje subkliniczna postać kwasicy o niskim stopniu nasilenia. W wielu audycjach mówiłem, bądźcie ostrożni w interpretacji tego słowa. Niski stopień, niskostopniowa, łagodna, o łagodnym przebiegu, to nie ma nic do znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. To jest tak, z łagodnym uśmiechem wbije ci szpilę albo nóż w plecy. Z uśmiechem. Nawet nie poczujesz, jak się przekręcisz. Przepraszam za moje metafory, ale tu chodzi o zrozumienie. A więc pozornie to jest tylko łagodna, ale jest zjadliwa piekielnie, dlatego że ona trwa przez wiele, wiele lat i wyrządza naprawdę bardzo poważne szkody. Bo dlaczego chorujemy? Jaka jest przyczyna wielu chorób? I dlaczego medycyna ma problemy? Co, daje tylko nam pigułki i już jesteśmy zdrowi? Guzik, prawda? I ta subkliniczna postać kwasicy o niskim stopniu nasilania określana jest w tym przeglądzie jako przewlekła, subkliniczna, ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna CSSMA z angielskiego. Jeżeli się, słuchajcie, pojawiać będzie dalej ten napis CSSMA, to będziemy wiedzieli, że tu chodzi o tą kwasicę metaboliczną ogólnoustrojową. I ja nawet dzisiaj, przygotowując się do tego nagrania, już taki robiłem przegląd polskich różnych portali medycznych i tak dalej. I wszędzie jest mowa. Kwasica metaboliczna dotyczy krwi, pH krwi i co tylko jakieś tam, powiedzmy, strona internetowa, dietetycy, lekarze, czy w ogóle jakieś tam inni, to tylko jest mowa o pH krwi, więcej nic. Kwasica metaboliczna dotyczy krwi i tak dalej. Jeżeli spada poniżej 7,35, ale to prawie nigdy to nie następuje, żeby pH krwi spadło poniżej 7,35, bo organizm będzie bronił tego pH krwi. Więc będzie ściągał, jeżeli już systemy buforowe nie mają możliwości, bo nie mają zaopatrzenia w składniki mineralne, to organizm zacznie ściągać niezbędne mu minerały do bronienia alkaliczności krwi z zębów, z kości, z mazi stawowej, z chrząstek, z włosów, z paznokci, ze skóry głowy. Łysiejemy, włosy stają się kruche, paznokcie są kruche, bóle stawowe, nie ma tarcia, bo nie ma mazi stawowej, tym bardziej, że nie pijemy jeszcze dodatkowo wody, nie ma z czego tego produkować. Pogarsza się trawienie. A dlaczego trawienie? Bo w trawieniu między innymi uczestniczy trzustka, a trzustka podaje do dwunastnicy silnie zasadowe enzymy, czyli enzymy alkaliczne. A z czego tą zasadowość enzymów można uzyskać, jeżeli nie ma odpowiednich ilości pierwiastków mineralnych, czyli substratów?
I dochodzi do problemów z trzustką, do przewlekłego zapalenia trzustki, do dyspepsji, czyli niestrawności, a później się pojawiają choroby autoimmunologiczne związane z jelitem i tak dalej, i tak dalej. I kostki domina działają. Tium, 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 zaczęło to się wszystko sypać. A więc jeszcze raz, pojawi się ten skrót CSSMA, to znaczy to chodzi o tą kwasicę ogólnostrojową. I dalej, ten tytułem wstępu, ten przegląd narracyjny będą, trochę ten translator źle tłumaczy, więc w tym przeglądzie narracyjnym będą podane podstawy naukowe tej kwasicy, jej konsekwencje dla zdrowia i potencjalne interwencje terapeutyczne. Czyli co z tym fantem zrobić? Główną etiologią, czyli mechanizmem powstawania tej kwasicy jest od przodkowej, czyli od tej diety, którą mieli nasi przodkowie, zasadowej diety, bogatej w owoce i warzywa, w kierunku współczesnej kwasotwórczej diety zachodniej, charakteryzującej się większym spożyciem białka zwierzęcego i brakiem minerałów tworzących zasady. Czyli to, o czym ja mówiłem. pH moczu zmniejsza się przy dużym obciążeniem kwasami w diecie i może być wygodnym markerem, czyli takim czynnikiem, wskaźnikiem, indykatorem, który mówi, że się pojawiła kwasica. Dowody sugerują ponadto, że kwasica metaboliczna ogólnoustrojowa negatywnie wpływa na poziom kortyzolu, hormonu stresu, potencjalnie znacząco przyczyniając się do jego patofizjologii, czyli do tego, że ten kortyzol zaczyna nam niszczyć zwyczajnie organizm, czyli zdrowie. Zarówno kwasica metaboliczna niskiego stopnia ogólnoustrojowa, czyli CSSMA, jak i wysokie obciążenie kwasami w diecie wiążą się z ryzykiem rokowaniem różnych chorób przewlekłych. Badania kliniczne pokazują, że kwasica metaboliczna niskiego stopnia ogólnoustrojowa można ją leczyć przez alkalizację diety poprzez zwiększenie spożycia owoców i warzyw i lub suplementację minerałami. Mam tutaj moje minerały gdzieś, czy nie mam? Akurat, a nie, mam gdzieś. A właśnie, tu jest. Tylko nie pokazuję, co to jest dokładnie. To dla zainteresowanych możecie mnie pytać. A więc ja codziennie łykam coś tam, alkalizuję się. Dobra. Przegląd ten potwierdza istnienie znacznej liczby dowodów dotyczącej tej łagodnej postaci kwasicy, tym bardziej groźnej, a także dowodów potwierdzających jej różnorodne negatywne skutki dla zdrowia i stwierdza, że kwasica metaboliczna niskostopniowa, latentna, czyli bezobjawowa, ogólnoustrojowa jest stanem wymagającym dalszych badań. Dobrze. I teraz zabieramy się za konkrety już. To był tylko wstępik. Samoregulacja pH krwi jest jednym z najbardziej kontrolowanych mechanizmów homeostatycznych. Słuchajcie, homeostaza, czyli równowaga życiowa w organizmie człowieka, jest starannie to pH utrzymywane w wąskim zakresie między pH 7,35 a 7,45. Czyli średnie pH to jest 7,4. Ja nieraz podaję 7,365, bo tam są pewne różnice. Przy użyciu różnorodnych wrodzonych układów buforujących. Układy buforujące, czyli zabezpieczające nas przed tą kwasicą. A więc wtedy, kiedy trzeba, zadziałają bufory, jak jakiś rodzaj tłumików i tak dalej, i tak dalej. Jak pobocze na drodze, to jest też zabezpieczenie przed zjechaniem w ogóle do rowu, bo już na poboczu to słychać, jak ten samochód się zachowuje i budzimy się, jeżeli zasnęliśmy za kierownicą. Za stan kwasicy, uwaga, kwasicy, zwykłej kwasicy, kwasicy krwi, uważa się pH tętnicze mniejsze niż 7,35, a za sadowicę wyższe niż 7,45. I tutaj uwaga, macie takie odnośniki, możecie sobie sprawdzić, bo tutaj się momentalnie, jak tylko wejdziemy na to i klikniemy, to od razu się pokazują odpowiednie źródła.
Jeśli pH surowicy tętniczej, czyli krwi, przez dłuższy czas utrzymuje się w pobliżu dolnej granicy pH wynoszącej 7,35, to oznacza, że rozwija się w organizmie subkliniczna postać kwasicy o niskim stopniu nasilenia. To jest kwasica metaboliczna. I nie można nazywać kwasicą metaboliczną kwasicy krwi. Kwasica krwi to jest kwasica krwi, a kwasica metaboliczna to określenie dotyczy całego ustroju, czyli mówimy o kwasicy ogólnoustrojowej. I dalej ciekawe zdanie. Schorzenie to jest tematem kontrowersyjnym wśród lekarzy i często źle rozumianym. Cały czas o tym mówię. Wymądrzam się oczywiście, rozumy wszelkie Dąbrowski pozjadał i tak dalej. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby... Wiecie, co mnie wkurza? To, że... Nie to, że na przykład lekarze mówią, proszę pana, ale ja wiem, że to nie istnieje. I dyskutujemy, panie doktorze, ale jest tak i tak, takie są dowody i tak dalej, i tak dalej. O kurczę, to ja tego nie wiedziałem. Natomiast wielu z nich, bo naprawdę z wieloma rozmawiałem. Proszę pana, co tam bzdury w ogóle pan plecie. Oni się nie czają kompletnie. Więc jeżeli ktoś mówi, że ja plotę bzdury, używa tego typu słów, a miałem z tym do czynienia, to niestety wyciągasz topór i mnie atakujesz, to ja wyciągnę też swój topór i nie będzie litości. Powiedziałem, jeńców nie biorę, bo to nie jest forma dyskusji. Jeżeli mamy dyskutować, no ale z kim będzie lekarz dyskutował? Z inżynierem? Ja nie powiem, że lekarz jest idiotą, bo nie rozumie, jak działa sprzęgło hydrokinetyczne czy skrzynia automatyczna biegów. No, odrobinkę coś na ten temat wiem. Czyli albo jakiś spaw położyć gdzieś tam na zawiasie, bo zawias trzeba gdzieś tam do rury przyspawać. Jaka to ma być elektroda, jaki prąd, jakie natężenie prądu, czy coś w tym rodzaju. I teraz, więc schorzenie to jest tematem kontrowersyjnym wśród lekarzy i często źle rozumianym. Niemniej jednak jest ono dobrze opisane w literaturze, lecz przywołuje się je przy użyciu niespójnej terminologii, co prowadzi do dalszych nieporozumień i niejasności. Aby uniknąć nieporozumień, w tym przeglądzie zaproponowano inkluzywny i opisowy termin przewlekła, subkliniczna, ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna. Z angielskiego skrót będzie CSSMA, który wyraźnie różni się od tradycyjnego rozumienia kwasicy. Kochani, to jest naprawdę bardzo ważne. I teraz popatrzcie. Zajmijmy się tą tabelą, czyli terminologia synonimiczna dla CSSMA w opublikowanej literaturze. W jaki sposób będą pojawiały się te określenia? Wszystkie określenia dotyczą tego samego zjawiska, czyli tej kwasicy metabolicznej, a nie kwasicy krwi. A więc jakie terminy mogą się pojawić? Przewlekła, wyrównana kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Dalej. Kwasica metaboliczna spowodowana dietą. Tu od razu macie odnośniki do konkretnych prac naukowych. Kwasica metaboliczna o niskim stopniu nasilenia i dodatnim bilansie kwasowym. Ja czytam tak, żeby to było prawidłowo, bo ten translator to tak sobie tłumaczy dziwnie. Przewlekła, ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna o niskim stopniu nasilenia. Bardzo mi się to podoba określenie. Subkliniczna kwasica o niskim stopniu nasilenia. Łagodna, przewlekła kwasica metaboliczna. To też fajnie brzmi, ale myląco, bo łagodna, z ostrymi ząbkami. Dalej ostatnie określenie: kwasica metaboliczna o niskim stopniu nasilenia spowodowana dietą. I teraz słuchajcie, wiele lat temu to określenie niskostopniowa kwasica metaboliczna niskiego stopnia usłyszałem, bo ja wiedziałem, zakwaszenie, znałem kilka określeń i po raz pierwszy to określenie, jeszcze raz powtarzam, niskostopniowa, bezobjawowa, czyli latentna, kwasica metaboliczna o łagodnym przebiegu usłyszałem od doktora nauk medycznych Lucjana Langnera. Pozdrawiam cię najserdeczniej, panie doktorze Lucku. Fantastyczny lekarz, nie powiem skąd, bo nie mogę tego powiedzieć za bardzo.
I zacząłem się tym bardziej tym interesować. Aha! I okazało się, bo kiedyś ten lekarz napisał przeciekawy artykuł. Ten artykuł trafił akurat do moich rąk. Ja się wówczas z tym lekarzem skontaktowałem i dałem się w rozmówkę. On mnie zapytał, mówi, proszę pana, ale to pan napisał te książki? I ja mówię, no nie wiem o jakich książkach, doktorze, tu chodzi. No napisałem kilka, takie. No właśnie, ja tak szukałem ich, aż dopiero w nieznanym świecie znalazłem w Warszawie, no i zaprzyjaźniliśmy się. Przeciepły, fantastyczny w ogóle lekarz. Każdemu ewentualnie polecam u niego wizyty, bo jest po prostu etyczny, uczciwy w tym, co robi. Jest świetnym fachowcem. I dalej. W tym narracyjnym przeglądzie zbadano podstawy naukowe kwasicy metaboliczne ogólnoustrojowe niskiego stopnia, jego konsekwencje dla zdrowia i potencjalne interwencje terapeutyczne w oparciu o istniejącą literaturę naukową. Głównym celem jest przedstawienie zwięzłego przeglądu tego tematu dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, podsumowanie implikacji dla praktyki klinicznej. I tutaj słuchajcie, średni PRAL to jest taki indeks, który mówi o tym, które produkty silnie zakwaszają, które mniej zakwaszają. To jest tak zwany ekwiwalent, powiedzmy, i tak dalej. To w tej chwili nie jest istotne. Rola diety w kwasicy metabolicznej. Główną etiologią, czyli czynnikami przyczynowymi kwasicy jest odejście od zasadowej diety przodków, bogatej w owoce i warzywa, na rzecz współczesnej diety typu zachodniego. I teraz tutaj od razu powiem tak, bo jest często mowa gdzieś tam w publikacjach, niektórzy terapeuci mówią o diecie paleo, zachwycają się tą dietą i tak dalej, uzasadniając to, ale ludzie w paleolicie też jedli mięso i obżerali się tak, po same dziurki w nosie. I popełniają błąd, bo jeżeli nawet ci ludzie, wyobraźmy sobie jakiś szczep, nie wiem, 50, 100 osób, mężczyźni, kobiety, dzieci, starsi, młodsi i tak dalej, żyją, gdzie oni żyli? Szałasy, pieczary i tak dalej. Budzą się w sposób naturalny, czyli inaczej. Śpią, a przez powieczki dociera do nich już światło słoneczne. Do gałek ocznych, oczy dostają sygnał elektromagnetyczny w postaci światła, który wędruje do szyszynki i mówi szyszynce: szyszynka, zmniejsz produkcję melatoniny, hormonu snu, między innymi hormonu snu. Przy okazji melatonina zabezpiecza nas przed nowotworami, a więc w związku z tym warto spać. No to jest mój grzech, to jest inna sprawa. I my się budzimy, a znaczy ci ludzie się budzą i co dalej robią? No wstaną, poczochlają się po swoich kudłatych łebkach, coś tam robią i tak dalej, no ale powiedzmy z godzinę, dwie, jak się obudzili na przykład, no nie wiem, o 6 wstali, trochę pochodzili, trochę coś tam porobili, zaostrzyli sobie swoje jakieś tam dzidy, pałki i tak dalej. Może krzemienie tłukli na jakieś tam noże, na ostrza do łuków i tak dalej. Zeszło troszeczkę czasu, zaczyna się chcieć jeść. Oczywiście co robią? Stawiają na gaz swoje gary, gotują zupy, biegną szybko do Biedronki albo do Oszołoma, znaczy się, kupują tam zakupki, przynoszą śniadania. Tak jest? No nie. Nie mieli lodówek, nie mieli zapasów raczej. To, co było przyniesione wczoraj, zostało zjedzone. Dzieciaki wygrzebały wszystkie pędraki, owocki, jakieś tam różne roślinki, czyli nie ma zapasu, kości są wszystkie ogryzione. Co w związku z tym ten szczep robi? Dzieci gdzieś tam malutkie w jakieś tam koszyki, kobiałki, nosidełka, mężczyźni te łuki, oszczepy i cały szczep po prostu gdzieś idzie w step, w dżunglę i tak dalej. Coś upolować, coś znaleźć. Po drodze ewentualnie któryś coś tam znajdzie do zjedzonka, to zje, jakiś może owoc, ale ten głód nie jest jeszcze zaspokojony. I tak na przykład przechodzą kilkanaście kilometrów, coś upolują, może jakiegoś tapira, jelenia, antylopę, nie wiadomo, niosą to z powrotem do obozowiska i dopiero tam jedzą, jeżeli upolują. Nie zawsze się upoluje. I teraz zobaczcie, co się stało. Przeszli tam i z powrotem co najmniej kilkanaście kilometrów.
W związku z tym, na głodniaka, w związku z tym wzrosło krążenie krwi, to nie był wysiłek gwałtowny cały czas i tak dalej, tylko takim równym tempem. Wzrosło natlenienie organizmu, w końcu coś upolowali, musieli biegać szybko, zadyszani i tak dalej. A więc jest adrenalina, owszem, ale później się to uspokoiło i zadowolenie, mamy antylopkę, to, tamto, ciągną tę antylopę, niosą, przychodzą do tej swojej osady, zaczynają, powiedzmy, no, patroszyć to zwierzę, kobiety się cieszą, bo będzie już futerko jakieś i tak dalej, wyciągają te flaczki, przygotowują to sobie wszystko, jest uczta, na przykład wczesno-południowa, popołudniowa, wieczorkiem może jeszcze dogryzka resztek, może coś tam zostało, no ale powiedzmy z 50 kg na 200, 200, 100 ludzi, 200, 200 ludzi, no to zjedli naraz i tak dalej. I znowu idą spać wieczorkiem, bo co? Bo słoneczko zachodzi, zmniejsza się stopień naświetlenia, a więc sygnał dla szyszynki zmniejszyć produkcję melatoniny. Idziemy spać. I teraz popatrzcie, czy oni jedli codziennie mięcho, 3 razy dziennie, śniadanie, obiad i kolacja? Nie. Wtedy jedynie, kiedy udało im się upolować. A czy upolowali to zwierzę codziennie? Więc jeżeli mówimy o diecie paleo, to nie tylko w kwestii nażarcia się, przepraszam za słowo, mięcha z kolką godno, tak, po sam przełyk, po samo to pierwsze wejście do przełyku, tylko to, że to zdarzało się raz na jakiś czas. A poza tym to były okresy głodu, nie było co za bardzo jeść, a więc były głodówki przymusowe, oczyszczanie, albo szukali jakichś owoców, jakichś kłączy, czegoś, co się nadawało do zjedzenia. Czyli zjadali jednak dużo pokarmu roślinnego. I jak się nawet najedli mięsa, no nawet 3 razy w tygodniu, dajmy na to, to było wszystko. Raz na jakiś czas, później był okres ewentualnie głodówki i tak dalej. Więc to takie długie a propos. I teraz dietę zachodnią uważa się za kwasotwórczą ze względu na duże spożycie białka zwierzęcego, brak żywności bogatej w potas i wodorowęglany oraz brak innych minerałów tworzących zasady, takich jak magnez i wapń, które zwykle znajdują się w owocach i warzywach. I tu znowu zobaczcie odniesienia do odpowiedniej literatury. Dieta z przewagą pokarmów pochodzenia zwierzęcego, czyli prekursorów kwasów, w porównaniu z owocami i warzywami, czyli prekursorami zasad, powoduje zwiększone obciążenie kwasami netto. I tutaj wpływ składników diety na produkcję netto endogennych, czyli wewnętrznych, wytwarzanych wewnątrz organizmu kwasów, opisano i obliczono na różne sposoby. A więc jest powiedzmy produkcja endogennego kwasu niewęglowego netto, NEAP, wyrażona w tak zwanych miliekwiwalentach na dzień i tak dalej, i tak dalej. Teraz co tam jeszcze? Wydalanie kwasu nerkowego netto, NAE, po polsku czytane, potencjalne obciążenie kwasem nerkowym, PRAL, różnych rodzajów żywności pozwala na odpowiednie przewidywanie ich wpływu na pH moczu i tak dalej, i tak dalej. To już mniej ważne. Ważniejsze coś innego. Podsumowując, nabiał, mięso i produkty zbożowe, zwykle spożywane w dużych ilościach we współczesnej zachodniej diecie, mają znacznie wyższe, to jest dodatnie wartości PRAL. PRAL to znaczy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostarczą nam kwasów do organizmu, co oznacza duże obciążenie kwasowe. W przeciwieństwie do owoców, soków owocowych i warzyw, ale soków niesłodzonych, tylko naturalnych, zwykle pozbawionych w diecie zachodniej, które zazwyczaj mają niższy, to znaczy ujemny PRAL, co oznacza działanie alkalizujące. A więc przy okazji informacja, dodatni PRAL, duża ilość kwasów, ujemny PRAL, mała ilość kwasów albo działanie w ogóle alkalizujące generalnie. Długoterminowe spożywanie głównie żywności zawierającej prekursory kwasów, wyższy dodatni PRAL,
porównaniu z podstawową żywnością stanowiącą prekursor zasad, niższy lub ujemny pral powoduje przedłużające się większe obciążenie kwasami endogennymi, czyli wewnętrznymi, i zapotrzebowanie na mechanizmy homeostatyczne, czyli na działanie takich mechanizmów, które zneutralizują te kwasy. Przepraszam, się troszeczkę napiję. Czysta, osmotyczna woda. Najlepsza pod słońcem. A więc zwiększa to zapotrzebowanie na mechanizmy homeostatyczne, buforujące pH, czyli w organizmie musi coś być, co będzie buforować, a więc musi być większa wydajność tych buforów. Dalej, co skutkuje powstaniem tej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, bo bufory już nie wytrzymują, nie ma czym ich zasilać. Dalej. Hipoteza niezgodności ewolucyjnej sugeruje, że pomimo 10 000 lat potencjalnych możliwości ewolucyjnej adaptacji do tego nowego sposobu odżywiania, nadal istnieje niedopasowanie genetyczne, czyli niezgodność pomiędzy pierwotnym genomem człowieka, a genomem współczesnej diety współczesnego człowieka. Słuchajcie, gdzieś czytałem, żeby zmienić zmienić układ odpornościowy tylko 5%, dostosować go do zmiennych warunków, o 5 tylko procent, to trzeba około 500-600 lat, czyli przynajmniej około 10 pokoleń ludzkich. U owadów to następuje błyskawicznie. I dalej. Hipoteza ta sugeruje ponadto, że istnienie współczesnych chorób przewlekłych jest bezpośrednią konsekwencją tego niedopasowania genetycznego. Jeszcze raz powtarzam. Hipoteza ta sugeruje ponadto, że istnienie współczesnych chorób przewlekłych, a z jakimi przede wszystkim mamy do czynienia, 70 chorób, jest bezpośrednią konsekwencją tego niedopasowania genetycznego, czyli tego, że my nie radzimy sobie z zakwaszeniem organizmu. I teraz tak, no co tutaj? Nie będę w tej chwili tutaj odczytywał tego fragmentu. Link do artykułu będzie, natomiast pójdziemy dalej. Popatrzcie. pH moczu. Wygodny wskaźnik obciążenia kwasami w diecie. Walsh i wspólnicy, naukowcy, zbadali związek pomiędzy pH moczu a obciążeniem kwasowo-zasadowym w diecie. Wyniki PRAL. I odkryli, że dieta o niskim PRAL, czyli alkaliczna, zawierająca więcej owoców i warzyw z mniejszą ilością mięsa, skutkowała znacznie wyższym pH moczu oraz była łatwo i wygodnie mierzona. I w tym momencie, jeżeli zjadamy bardzo dużo warzyw, to faktycznie, bo ja to obserwowałem też u wielu ludzi, których mocz badałem, zwykłymi paskami pH, albo oni dawali mi swoje wyniki, wiedziałem co jedzą, na przykład i tak dalej, więc to pH moczu oscylowało w poziomie 6,5, 6,8, 7, 7,2 i tak dalej, i tak dalej. Wykazano również, że zawartość białka w diecie ma bezpośredni wpływ na poziom zakwaszenia nerek, przy czym w nerkach, na przykład w diecie lakto-wegetariańskiej, znacznie niższe niż w przypadku diet umiarkowanych i wysokobiałkowych. Tutaj są wskaźniki, w tej chwili to nie jest istotne. I teraz dalej. Potencjalne konsekwencje kliniczne kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, latentnej, czyli bezobjawowej, utajonej. Chodzi o kości, zdrowe kości. Literatura jest podzielona co do tego potencjalnego wpływu diety kwasotwórczej i kwasicy metabolicznej na gęstość mineralną kości, ze zwolennikami i przeciwnikami potencjalnych korzyści alkalizacji w zapobieganiu osteoporozie. A więc naukowcy się kłócą. To przypomina mi historię z 2017 roku, takie odbiegnięcie od tematu. 9. Świętokrzyskie spotkanie reumatologiczne w Cedzynie koło Kielc. Bardzo tyły lekarz ma temat
związki osteoporozy z otyłością, 20 minut akurat takiego krótkiego wykładu, a jeden z młodych lekarzy wstaje i pyta i mówi, ale panie doktorze, to są związki osteoporozy z otyłością, czy też nie ma ich? A ten lekarz mówi, no jedne badania mówi, że są, drugie, że nie ma, musimy to jeszcze badać. Ale słuchajcie, każda teoria albo sprawdza się w praktyce, albo nie. Moje doświadczenia wieloletnie i tych wszystkich ludzi, którzy skorzystali z dobrodziejstwa kompleksowego programu zdrowia, gdzie się odkwaszamy, gdzie domineralizowujemy organizm, mówią, nie ma problemów z osteoporozą, ze stawami, ludzie wychodzą z RZT, z dny moczanowej, chociaż to nie jest takie proste, zabiera pół roku, 8 miesięcy nieraz i tak dalej. Jeżeli to już jest wieloletnie schorzenie trwające 10-15 lat i tak dalej, i tak dalej. Ale widzimy konkretne efekty, więc o czym tutaj kurza stopa mówić? Dalej. Spór koncentruje się wokół stopnia, w jakim alkaliczne sole wapnia pochodzące z rezerw kostnych są mobilizowane w celu zwalczania ładunku kwasu netto oraz tego, czy może to w realny sposób prowadzić do osteoporozy. Biorąc pod uwagę tę rozbieżność, literaturę należy interpretować i stosować z rozwagą. Zobaczcie, jaki to jest język nauki. Spór koncentruje się wokół stopnia, w jakim alkaliczne sole wapnia pochodzące z rezerw kostnych są mobilizowane. Chodzi o to, że jeżeli jest kwasica i nie ma i bufory już nie są w stanie działać, to organizm ściąga te minerały, powiedziałem wcześniej, z włosów, z zębów, z kości, z paznokci, z mazi stawowej, z chrząstek. Jeżeli zostaną sole mineralne wyciągnięte z kości, to kość rzeszotowieje. Jak pumeks, chlast i można po prostu tą kość przełamać jednym po prostu uderzeniem i nie ma żadnego problemu. O czym mowa? To jest tak po prostu mi się czasami, wiecie co, takie zastanawianie się, ilu to diabłów zmieści się na ostrzu szpilki. Tak kiedyś takie prace naukowe w kościele pisano. I teraz tak. Jedna grupa, czyli zwolennicy, jedni zwolennicy generalnie popierają hipotezę diety kwasowo-popiołowej, nie wiem dokładnie co to będzie oznaczało, dotyczącej osteoporozy, która stwierdza, że kwasica metaboliczna ta niskiego stopnia, indukowana współczesną dietą zachodnią, prowadzi do przewlekłej demineralizacji szkieletu. Ja się na bazie tej mojej praktyki w tym programie 12-letniej już absolutnie się zgadzam, że będzie dochodziło do przewlekłej demineralizacji szkieletu, czyli niszczenia szkieletu. Szkielet, będący największym rezerwuarem minerałów zasadotwórczych, biorący udział w procesie szkielet jest największym rezerwuarem minerałów zasadotwórczych i bierze udział w procesie homeostazy kwasowo-zasadowej, czyli jest takim dostarczycielem zasad, minerałów, żeby likwidować kwasicę metaboliczną. Dalej, zwolennicy tej hipotezy odwołują się do materiału dowodowego wskazującego na niekorzystny wpływ kwasicy metabolicznej ogólnostrojowej na metabolizm kości, sugerując, że jest to główny czynnik ryzyka dla zdrowia kości. I tutaj mamy tabelę, która to uzasadnia, a więc spadek aktywności osteoblastów, wzrost aktywności osteoklastów, czyli kościogubnych, tutaj zmniejszenie aktywności osteoblastów, czyli kościotwórczych, promowanie resorpcji kości, kość rzeszotowieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Metaanaliza 25 badań potwierdza szkodliwy wpływ diety kwasotwórczej na gęstość mineralną kości. I tu mamy znowu pracę naukową. Proszę bardzo, można sięgać. Uczyć się niektórzy, ja nie mówię do was, kochani, wiecie o kim mowa. Taka dieta znacząco zwiększa wydalanie wapnia i prowadzi do podwyższenia poziomu markerów resorpcji kości. Jeszcze raz powtarzam, kość robi się jak rzeszoto, jak pumeks, który łatwo po prostu przełamać. Co jeszcze?
Ponadto wyższe wartości pewnego wskaźnika to wykazywały pozytywny związek z niższą masą kostną kości udowej, biodrowej, kręgosłupa u kobiet. O co tu chodzi? Chodzi o to, że kwasica zrobiła po prostu katastrofę, doprowadziła do katastrofy w kościach udowej, biodrowej, kręgosłupa. Upadła sobie powiedzmy 70 czy 60-paroletnia kobieta i złamała szyjkę kości udowej. Do szpitala 2-3 tygodnie i już kobieta nie żyje, bo się nabawiła zapalenia płuc i sprawa załatwiona. A dlaczego? Bo złamała nogę. A dlaczego tak łatwo złamała nogę? No bo po prostu kość była bardzo słaba. Trzasnęła, pach i koniec, kropka. W wyniku właśnie osteoporozy, czyli rzeszotowienia. Z drugiej strony wykazano, że dieta o niskiej zawartości pral, czyli wybitnie zasadotwórcza, więcej niż 9 porcji owoców i warzyw dziennie, zwiększa pH moczu na co najmniej do 6,5, a nawet powyżej 7, zmniejsza wydalanie wapnia z kości i pozytywnie wpływa na markery obrotu kostnego. Czyli okazuje się, że te minerały zostają w kościach. System nie pobiera ich po to, żeby bronić między innymi pH krwi. Co jeszcze? O, to bardzo ważne. Różne badania naukowe wykazały działanie uzupełniające cytrynianu lub wodorowęglanu potasu na zachowanie kości w wyniku ich ogólnoustrojowego działania alkalizującego. I tutaj odniosę się znowu do tego mojego kochanego suplementu, który biorę od 12 lat. Jest, nie pamiętam, czy 4 czy 5 cytrynianów różnych pierwiastków i węglany różnych pierwiastków i glukonian miedzi i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś moja córka mówi, Piotrek do swojego brata, czyli do mojego syna, mówi, zobacz jakie mam zmarszczki. A ja powiedziałam, mówię na to, i on odpowiedział córce, mówi, to zapytaj taty, tata nie ma zmarszczek. Ja mówię, synu, skłamałeś, bo mam jedną taką dużą, ale tak głęboko troszeczkę z tyłu. Przepraszam za dosadność, ale wiecie, czasami nie wytrzymuję tego naukowego, tego wszystkiego, więc muszę troszeczkę się pobawić. No. Wybaczcie mi to. Dobrze. To pierwsze, czyli uzupełniające działanie cytrynianów po prostu prowadzi do zmniejszenia wydalania kwasów poprzez zmniejszenie markerów resorpcji kości. Czyli po prostu kwasy są neutralizowane. Z kości po prostu nie są pobierane składniki mineralne. Jest zmniejszona utrata wapnia, jest zwiększona masa kostna, powiększa się zdolność do niwelowania negatywnego wpływu diety bogatej na przykład w sól NaCl, chlorek sodu na zdrowie kości. Podobnie ten ostatni, wodorowęglan potasu, zmniejsza wydalanie wapnia, straty wapnia i korzystnie wpływa na markery obrotu kostnego. To jest, zwiększa poziom osteokalcyny w surowicy, czyli po prostu kości są mocne i sprawa załatwiona. O innych tutaj składnikach już nie będziemy mówić. I teraz dalej. Jednak według innej grupy naukowców, Frassetto i wspólnicy, przeciwnicy twierdzą, że gdyby rezerwy minerałów kostnych były głównym źródłem neutralizacji kwasów w diecie, struktura szkieletu zostałaby całkowicie naruszona w stosunku krótkim czasie. Ktoś tam, jakiś naukowiec oszacował, że zasoby te prawdopodobnie zostaną wyczerpane w ciągu 4 lat. Ponadto nie można domniemywać, że utrata wapnia występująca podczas kwasicy ma swoje źródło w minerałach niezbędnych dla wytrzymałości kości i znacząco je wyczerpuje. Przeciwnicy kwestionują również wiarygodność miar wydalania kwasu stosowanych w badaniach potwierdzających oraz zasadność stosowania krótkoterminowych badań markerów resorpcji kości w celu uwzględnienia zmian w gęstości kości itd., itd. Posłuchajcie. Ja wiem, że są badania naukowe, takie, owakie, oni się sprzeczają. Jeszcze raz powtarzam, praktyka weryfikuje teorię. W ciągu 12 lat wyprowadziliśmy masę ludzi z RZS-u, z cukrzycy, z nadciśnienia, z osteoporozy,
Często zmniejszały się żylaki z dny moczanowej, z policystycznych jajników i tak dalej, i tak dalej. No to jak to się stało? Przypadkiem? Może ktoś by się zajął się badaniami, tylko kto się zajmie badaniami? Bo takie badania trzeba było przeprowadzić w przeciągu co najmniej 2-3 lat na dużych grupach. Trzeba byłoby włożyć miliony złotych w takie badania. A po co? Do czego? Nieraz ludzie pytają mnie, a jaką ja mam gwarancję, że to proskutkuje? Ja mówię, żadnych. No, ale ja w to nie wierzę, proszę pana. Ale to nie moja sprawa. Czyli dla pana ten kompleksowy program zdrowia wcale nie musi istnieć. I koniec, kropka. Jeden weźmie, drugi nie weźmie. I widzimy, jakie są po prostu efekty. I tak dalej, i tak dalej. I teraz dalej, co tu jeszcze może być? Przepraszam, że tak trochę przerywam, ale po prostu szukam tego, co będzie strawniejsze, że tak powiem, i tak dalej. O, czynność nerek i rokowania w przewlekłej chorobie nerek. Nerki odgrywają główną rolę w utrzymaniu homeostazy, czyli równowagi kwasowo-zasadowej poprzez 3 mechanizmy, a mianowicie wydalanie kwasu z wykorzystaniem fosforanu w postaci monohydratu, neutralizacja kwasów poprzez metabolizm tzw. glutaminy oraz wydalanie anionów cytrynianu w postaci cytrynianu, szczawianu i moczanu. W miarę pogarszania się funkcji nerek zaburzają się także mechanizmy kompensacyjne wydalania i neutralizacji kwasów. A w wyniku czego pogarszają się te czynności wydalnicze nerek? W wyniku tego, że po prostu następuje ich niszczenie. Wysokie obciążenie kwasami w diecie i w konsekwencji zapotrzebowanie na kompensację nerek, bo trzeba to zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli mamy bufory, które zaopatrywane są w minerały, to one wystarczą, ale jeżeli bufory nie dadzą rady, to wtedy rolę tego odkwasiciela, nazwę to tak, czyli czynnika odkwaszającego, przejmują nerki. Nerki między innymi wychwytują dodatnie jony wodorowe, czyli protony, w kanalikach zaczynają wytwarzać przy pomocy jeszcze innych składników zasadę amonową, czyli amoniak, i ten amoniak jest wydalany razem z moczem. Oczywiście amoniak cuchnie, ale jeżeli będziemy badać wówczas pH takiego moczu z dużą zawartością amoniaku, to pH będzie bardzo wysokie, nawet powyżej 7,4. Papierki lakmusowe będą granatowe. I to może świadczyć, że oho, czyli ja jestem odkwaszony. Guzik, prawda, nie jesteś odkwaszony, tylko po prostu masz problemy już z nerkami. Do tego doszło, jest tak silne obciążenie kwasami, że już masz problemy z nerkami. Nerki nieprawidłowo funkcjonują. I zakwaszenie jeszcze bardziej rośnie i kładą się wszystkie po prostu z systemu organizmu. I teraz tutaj ja nie będę mówił, że zwiększa się produkcja endotyliny jakieś i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie czynniki te są niezbędne do wydalania kwasu, ale mogą uszkodzić nerki. Prowadzą do zwłóknienia nerek i zmniejszenia, nie wiem co to jest, GFR i tak dalej. O co chodzi? Amoniak, produkt uboczny neutralizacji kwasu w nerkach, wzrasta również w proksymalnych kanalikach nerkowych wraz ze wzrostem ładunku H+, czyli tych dodatnich jonów wodorowych, czyli protonów, które właśnie to jony decydują o wysokim stopniu kwasowości, zakwaszenia. Podwyższony poziom tej toksyny, czyli amoniaku, prowadzi do toksyczności kanalikowej i dalszego uszkodzenia nerek, co może ostatecznie prowadzić do wystąpienia przewlekłej choroby nerek. I tu w kilku publikacjach bada się związek między zwiększonym obciążeniem kwasami w diecie, a ryzykiem lub rokowaniem w przewlekłej chorobie nerek i tak dalej. Mamy tutaj tabelę, jak to jest pokazane, to jest dla fachowców ewentualnie tyle. I teraz wykazano, że leczenie DAL, czyli cofnijmy się,
obciążenie kwasami w diecie, to DAL, dietary acidozis i tak dalej, a więc chodzi o to, że jeżeli kwasica powstaje na tle nieprawidłowego odżywiania, kwasica na tle dietetycznym, czyli DAL, i stosujemy suplementy zasadowe, to zmniejszają się markery uszkodzenia nerek i spowalnia postęp przewlekłej choroby nerek. Wniosek: stosujmy suplementację odpowiednią. I tutaj ja wspominałem o doktorze Lucjanie Langnerze, który kiedyś mi opowiedział pewną historię. Jeszcze jak chyba robił studia podyplomowe jakieś u nieżyjącego już naszego naczelnego polskiego nefrologa, profesora Franciszka Kokota. W jednej z audycji zapomniałem nazwiska, profesor Franciszek Kokot, który miał w jakimś tam doświadczenie 60 paru dializowanych pacjentów, czyli pacjentów, u niektórych nerki już nie funkcjonowały. I profesor Kokot kazał ich poić chyba przez miesiąc kwaśnym węglanem sodu, czyli inaczej wodorowęglanem sodu, czyli inaczej zwykłą sodą kuchenną, którą można kupić w sklepie. Nie wiem, jakie tam były proporcje wody do tego sodu, kazał im to pić. Co się okazało, według opowieści doktora Lucjana Langnera, po miesiącu czasu praktycznie połowa z tych pacjentów nie musiała mieć dializ, bo nerki podjęły po prostu normalne funkcje. I teraz suplementacja wodorowęglanami, czyli po prostu czyli kwaśnymi węglanami różnych pierwiastków, spowalnia spadek klirensu kreatyniny i postęp tej przewlekłej choroby nerek, czyli już zaczynają nerki być leczone. Czemu? Dzięki czemu? Dzięki suplementacji. A także zmniejsza się ryzyko schyłkowej niewydolności nerek. Dalej, podobnie wykazano, że alkalizacja diety poprzez zwiększenie ilości owoców i warzyw w połączeniu ze zmniejszeniem spożycia białka zwierzęcego prowadzi do zwiększenia stężenia wodorowęglanów w surowicy krwi, czyli pH krwi rośnie od 7,35 w górę, bardzo dobrze, oraz stabilizacji lub poprawy czynności nerek oraz zachowania innych. Przepraszam was, nie wyłączyłem telefonu. Aniu, nagrywam teraz, przepraszam cię. Wyłączę, przepraszam, kochani. Tak to bywa, jak się o czymś nie pamięta. Już. I tak dalej. Kamica nerkowa, kochani. Jak wielu macie znajomych, a może wy chorowaliście na kamicę nerkową, kamicę woreczka żółciowego i tak dalej. Słuchajcie, podczas kompensacji kwasicy metabolicznej zwiększa się wydalanie wapnia i szczawianów oraz ich stężenie w moczu, a zmniejsza się poziom cytrynianów. I teraz to jest bardzo ważne. Obecność cytrynianów w moczu zwykle zapobiega tworzeniu się kryształów i kamieni szczawianu wapnia. Jego brak w obecności zwiększonej ilości wapnia i szczawianów prowadzi się do tworzenia kamieni. Chodzi o co? Chodzi o to, że cytryniany powstają z wapnia i z kwasu cytrynowego. Na przykład, jeżeli chodzi o cytrynian wapnia. Jeżeli kwas cytrynowy połączy się z wapniem, przepraszam, Ca wapń, nie C węgiel, z chemii, to jeżeli się połączy, to nie starczy wapnia do tego, żeby wapń łączył się ze szczawianami. Bo jeżeli wapń połączy się ze szczawianami, to powstają kamienie i sprawa załatwiona. A więc brak cytrynianu w obecności zwiększonej ilości wapnia i szczawianów prowadzi do tworzenia się kamieni. Zbadano związek między dietą kwasotwórczą a kamicą nerkową. Stosunek białka zwierzęcego do potasu zwiększa ryzyko kamicy nerkowej. Im więcej jemy mięsa, tym większe niebezpieczeństwo powstawania kamicy nerkowej. Podczas gdy spożycie potasu zmniejsza to ryzyko. Wysoki pral, czyli
wysokie poziomy kwasu w diecie zwiększają ryzyko wystąpienia kamieni 2,5 razy, a ryzyko to można złagodzić poprzez zwiększenie spożycia owoców i warzyw. Albo oczywiście suplementacji. Co wybieracie? Bo dzisiejsze życie nasze współczesne jest bardzo trudne. Wychodzimy wcześniej do pracy, przychodzimy późno, byle co gdzieś tam dogara na patelnię i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dzisiaj potrzebna, niezbędna jest, kochani, suplementacja. Wielokrotnie o tym mówię. Bez ogródek. Jeżeli ktoś ma inne rozwiązanie, proszę bardzo. Dalej. Metaanaliza potwierdza, że suplementacja cytrynianem potasu znacząco chroni przed nawrotem kamicy nerkowej w ciągu roku po litotrypsji pozaustrojowej falą uderzeniową. Posłuchajcie, bo tu chodzi o rozbijanie kamieni w nerkach ultradźwiękami. O ile wiem, to można zrobić maksymalnie do 3 razy, bo jeżeli ultradźwiękami działamy na kamienie, te kamienie pękają, dzielą się, tam ostre kawałeczki powstają, te ostre krawędzie pękniętych tych kamyków, kamieni nerkowych ranią kłębuszki nerkowe, tam powstają blizny, zbliznowacenia i w tych miejscach już kłębuszki nerkowe kompletnie nie są czynne, nie działają. Więc drugi zabieg, bo nie działaliśmy na przyczynę, tylko na objawy, znowu rozwaliliśmy to kamienie po pewnym czasie, bo po iluś tam latach one narosły, znowu je rozwaliliśmy, znowu poraniliśmy wewnątrz po prostu nereczki, narobiliśmy tam blizn i sprawa się, i co dalej? No to przeszczep nerki. Oczywiście nerki czekają na półkach pierwszorzędnej jakości i tak dalej, i tak dalej. Podobnie w raporcie Cochrane'a stwierdza się, że sole cytrynianu potasu znacznie zmniejszają wielkość kamienia i zapobiegają jego tworzeniu, a także zmniejszają potrzebę ponownego leczenia lub usuwania kamienia. Bardzo niebezpieczną metodą właśnie litotrypsji, litoterapia w ogóle to jest leczenie kamieniami, mniejsza z tym. Litokamienie. Litotrypsja pozaustrojowa falą uderzeniową, to znaczy ultradźwiękami. Frasetto i Kolstadt również potwierdzają, że aby zapobiec tworzeniu się kamieni szczawianu wapnia, cystyny i kwasu moczowego, należy alkalizować mocz przez dietę bogatą w owoce i warzywa, przyjmowanie cytrynianu w suplementach lub na receptę, a więc cytrynian wapnia, magnezu, potasu lub picia alkalicznych wód mineralnych. Z tymi wodami to już się nie zgodzę, bo ci akurat naukowcy, chwała im, po prostu nie za bardzo nie muszą wiedzieć dokładnie, do czego służy woda. A woda służy przede wszystkim do oczyszczania organizmu, do mycia zewnętrznego, wewnętrznego, rozpuszczania, rozcieńczania i powinna być jak najczystsza. Jeżeli zawiera dużo wód alkalicznych, to jest po prostu rozpuszczona skała zwyczajnie w tych wodach mineralnych, sprawa załatwiona. Dalej. Dna moczanowa i kamica nerkowa kwasu moczowego. Osoby cierpiące na dnem moczanową często mają niskie pH moczu, co jest również głównym czynnikiem ryzyka rozwoju kamieni moczanowych. Istnieją dowody potwierdzające ogólnoustrojową alkalizację, a następnie zwiększenie pH moczu jako metodę leczenia dny moczanowej i kamieni nerkowych wywołanych kwasem moczowym, przy czym bardziej zasadowy mocz sprzyja eliminacji kwasu moczowego i zapobieganiu powstawania kamieni moczanowych. Ferrari i Bony podają, że najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju kamieni kwasu moczowego jest niskie pH moczu, poniżej 5,5 pH i sugerują zwiększenie, czyli alkalizującego pH moczu do wartości pomiędzy 6,2 a 6,8 jako interwencję terapeutyczną, stosując cytrynian potasu lub wodorowęglan sodu. Takie podejście jest skuteczną metodą rozpuszczania istniejących kamieni, a także leczeniem z wyboru w zapobieganiu nawrotom. No to słuchajcie, zaraz spróbuję coś tutaj wam odczytać. Co ja tu mam? To. Więc co ja tu mam? Zaraz wam powiem. Jakie są cytryniany i inne. A więc tutaj w tym moim suplemencie jest
dwuwęglan sądu, węglan wapnia, węglan magnezu, cytrynian potasu, cytrynian sodu, dwuwęglan potasu, cytrynian magnezu, cytrynian wapnia, dalej glukonian miedzi, wspaniale działający na cerę, chlorek chromu, molibdenian sodu. Sprawa załatwiona. Ja nie cierpię, w ogóle ja nie mam problemów z jakąś kamicą czy coś w tym rodzaju. Dalej, kochani. Insulinooporność i cukrzyca typu 2. Stałe utrzymywanie się pH krwi w pobliżu dolnego limitu, czyli powyżej 7,35, może prowadzić do zmniejszonego wychwytu glukozy. Znaczy, to pH krwi w pobliżu 7,35 oznacza, że mamy kwasicę ogólnoustrojową, czyli kwasicę metaboliczną. Może prowadzić do zmniejszonego wychwytu glukozy przez mięśnie, negatywnie wpływając na wiązanie insuliny z receptorami lub zaburzając szlaki sygnałowe insuliny. Zwykle prowadzi to do insulinooporności, o której wiadomo, że jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju cukrzycy typu 2, ale też do rozwoju nowotworów. Badania potwierdzają, że wysokie wyniki PRAL i NEAP, czyli silne obciążenie kwasami, są dodatnio powiązane z rozwojem cukrzycy typu 2 i ryzykiem jej wystąpienia. To znaczy, im wyższy stopień kwasicy, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu 2 i sprawa załatwiona. Jeszcze powiemy sobie o syndromie metabolicznym. Zespół metaboliczny stał się globalnym problemem zdrowotnym, głównie w wyniku zachodniego stylu życia charakteryzującego się brakiem ruchu oraz niskobłonnikową, wysokokaloryczną i rafinowaną dietą. Mniej znaną cechą zespołu metabolicznego jest kamica nerkowa wywołana kwasem moczowym i znacznie niższe pH moczu w ciągu doby. pH moczu spada na 5,2, 5, 5,4. To jest potworne zakwaszenie. Zmniejszenie pH moczu wiąże się z pogorszeniem tego zespołu metabolicznego, czyli jest jeszcze gorzej. Choroba wchodzi w zakresy bardzo niebezpieczne. Takahashi i wspólnicy w swoim badaniu potwierdzili związek między insulinoopornością, podstawową cechą zespołu metabolicznego, niskim pH moczu i dno moczanową. Co jeszcze? Stwierdzono także, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby to dodatkowa cecha zespołu metabolicznego. Jest dodatnio powiązana ze stężeniem kwasu w diecie. Sprawa załatwiona. Co jeszcze? Nadciśnienie. Związek kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, utajonej, czyli latentnej, z nadciśnieniem obejmuje proces składający się z 3 etapów. Po pierwsze, kwasica metaboliczna aktywuje przesadkę mózgową. Po drugie, uwalnia hormon adrenokortykotropowy, co prowadzi do zwiększonej produkcji kortyzolu i aldosteronu. Kortyzon to jest przede wszystkim i aldosteron to są hormony kory nadnerczy. Po trzecie, wzrost ten prowadzi do zwiększonego wydalania wapnia z moczem. To jest konsekwencja kwasicy, co prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. Spożycie chlorku sodu, czyli soli, jest również dobrze znaną etiologią, czyli przyczyną nadciśnienia i według doniesień jest niezależnym czynnikiem predykcyjnym równowagi kwasowo-zasadowej. Przy czym kwasica rośnie wraz ze zwiększonym spożyciem NaCl. Nie mamy na myśli szarej soli, dobrze byłoby tej kłodawskiej czy jakiejś innej, prawdziwej, niefałszowanej, tylko chodzi o czysty związek NaCl, czyli taka drobna sól, którą chętnie kupujemy, bo to się łatwo nią soli, ale to jest czysty związek. Dalej, wykazano zarówno, że wysokie PRAL, jak i NEAP, czyli po prostu silne zakwaszenie, mają dodatni związek z podwyższonym ciśnieniem rozkurczowym i ciśnieniem skurczowym. Dane uzyskane od 87 393 kobiet po 14 latach obserwacji potwierdziły, że silne zakwaszenie nerek, stosunek białka zwierzęcego do potasu są dodatnio powiązane z ryzykiem nadciśnienia. To jest u osób z wyższymi wynikami w skali NEAP ryzyko nadciśnienia było 23% większe w porównaniu z osobami z niskimi wynikami. Słuchajcie, jak to czytać? Po prostu
Prawie 90 000 kobiet przebadano w przeciągu 14 lat. Okazało się, że zakwaszenie, które było obecne w nerkach i za dużo białka, za mało składników mineralnych, rośnie, czyli powstaje nadciśnienie, sprawa załatwiona. Dalej, zapalenie stawów i ból pleców. Kwasica jest szkodliwa dla chondrocytów ludzkiej choroby zwyrodnieniowej stawów, czyli dla komórek, które budują nam między innymi chrząstkę stawową. Wykazano, że kwasica mazi stawowej koreluje z cechami radiologicznego zniszczenia stawów i stężeniem granulocytów w reumatoidalnym zapaleniu stawów kolana. Przy czym kwasica jest cechą przewlekłego zapalenia stawów. Van Velden i wspólnicy postulują, że kwaśne środowisko zewnątrzkomórkowe w stawie dotkniętym zapaleniem stawów może następnie skutkować zwiększonym ładunkiem kwasów wewnątrzkomórkowych w chondrocytach, potencjalnie prowadząc do postępu choroby. Czyli inaczej, po prostu kwaśne środowisko zewnątrzkomórkowym przechodzi do wewnątrz komórki i niszczy po prostu te komórki chondrocytów, czyli tych komórek chrząstki i tak dalej, i tak dalej. Wuj wspólnicy ustalili, że nawet niewielka zmiana zewnątrzkomórkowego pH może mieć znaczący wpływ na metabolizm i zdolność biosyntezy chondrocytów, przy czym maksymalna synteza glikozaminoanglikanów występuje przy pH 7,2. Czyli musimy utrzymywać wysokie pH, żeby był właściwy metabolizm, żeby wzrastały, żeby odpowiednio była budowana chrząstka i żeby była odpowiednio wytwarzana maść stawowa. Badania naukowe wykazały, że przewlekły ból krzyża, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów rąk korzystnie reagują na suplementację alkalicznymi minerałami. Kochani, niedługo będę robił wywiad z panią Urszulą Piekarską, która chyba w okolicach 30, chyba 8-9 lat, jak dobrze pamiętam, pojawiło się u niej bardzo niebezpieczne RZS, reumatoidalne zapalenie stawów. I ona z tego wyszła, dzięki kompleksowemu programowi zdrowia. Myślę, że ja w ogóle nakręcę oddzielne odcinki, zrobię taką playlistę na temat RZS-u. Jak ktoś będzie chciał, to po prostu zgłosi się do pani Urszuli Piekarskiej i ona go poprowadzi w tej chorobie. To znaczy poprowadzi w ten sposób, że powiedz, czym można wspomagać organizm, w jaki sposób dopilnuje tego i tak dalej, bo to robimy naprawdę, bo ja często odsyłam po prostu do tych ludzi, którzy wyszli z jakiejś choroby, bo się już bardzo dobrze znają na tym, są praktykami, no nie? Dalej, już zaraz będziemy kończyć, bo godzinę 15 minut prawie mamy tego wszystkiego. Utrata masy mięśniowej, kochani. Utrata masy mięśniowej jest znaną konsekwencją ciężkiej, przewlekłej kwasicy metabolicznej. Zjawisko to opisano w badaniach z udziałem pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, u których wystąpiła kwasica metaboliczna wywołana przez nerki. I kwasica metaboliczna, chociaż jest znacznie mniej agresywną postacią kwasicy, jeśli się przedłuża, może również przyczyniać się do utraty masy mięśniowej, szczególnie u starszych pacjentów, czyli dochodzi do tak zwanej sarkopenii, utracie mięśni. W 3-letnim badaniu obserwacyjnym z udziałem 384 osób w wieku 65 lat i starszych, naukowcy doszli do wniosku, że większe spożycie pokarmów bogatych w potas, takie jak owoce i warzywa, było powiązane ze znacznym zachowaniem masy mięśniowej. Duże obserwacyjne badania kohortowe również potwierdzają pozytywny związek między wynikami, w skrócie powiem, silnego obciążenia nerek kwasami i masą mięśni. Nie wiem, co tu robi wyrostek robaczkowy, chodzi o translator, u starszych pacjentów i niskim PRAL, czyli niskie PRAL, czyli dieta alkalizująca z utrzymaniem masy mięśniowej, czyli im lepsza dieta, więcej warzyw, tym nie ma utraty masy mięśniowej. Utrzymanie masy mięśniowej jest szczególnie ważne u starszych pacjentów, u których może jednocześnie występować niska gęstość kości, co prowadzi do osteoporozy, aby zapobiec upadkom
i złamaniom osteoporotycznym, bo człowiek się boi, bo ma słabe mięśnie, upada, kości, momentalnie kość udowa, szyjka, znaczy szyjka kości udowej łamie się i koniec, albo biodro jest złamane i sprawa załatwiona i to jest blisko jest śmierć. I teraz słuchajcie, tutaj jest również mowa o zdrowie układu trawiennego, funkcja trzustki i dróg żółciowych. Melamed i ktoś tam jeszcze proponują powiązać kwasicę metaboliczną niskiego stopnia jako, znaczy proponują potraktować kwasicę metaboliczną niskiego stopnia jako ważny czynnik etiologiczny szybko rosnącej częstości występowania niestrawności w krajach rozwijających się. Oczywiście, to o czym mówiłem już wcześniej, twierdzą, że ponieważ zarówno żółć, jak i sok trzustkowy są silnie zasadowe i zawierają duże ilości wodorowęglanów, obecność kwasicy metabolicznej może negatywnie wpływać na ich odpowiednie funkcje. Ponadto, ponieważ enzymy trzustkowe wymagają środowiska zasadowego do optymalnego funkcjonowania, obniżenie pH uniemożliwia działanie enzymów trawiennych trzustki, co może prowadzić do niestrawności, czyli dyspepsji i prawdopodobnie dysbiozy, czyli wymycia, że tak powiem, organizmu z probiotycznych dobrych bakterii, ponieważ zakwaszony sok trzustkowy traci swoje działanie przeciwdrobnoustrojowe, czyli zostają bakterie gnilne, a dobre bakterie znikają. Zakwaszenie soku trzustkowego u żółci prowadzi do przedwczesnej aktywacji proteazy trzustkowej w trzustce, to jeden z enzymów, powodując zapalenie trzustki. Najpierw pojawia się przewlekłe zapalenie trzustki PZT i może dojść do ostrego zapalenia trzustki, które może się skończyć śmiercią. Zakwaszenie żółci powoduje wytrącanie się kwasów żółciowych, które podrażniają drogi żółciowe i mogą prowadzić do tworzenia się kamieni. Połączenie tych patologicznych zjawisk może prowadzić do nieregularnego skurczu dwunastnicy z możliwością zarzucania żółci do żołądka lub przełyku. A więc znowu, słuchajcie, odkwaszajmy się, na Boga odkwaszajmy się. Wy już to wiecie. Wy już to wiecie. Pora też, żeby ci, którzy uważają się za strażników naszego zdrowia, za bogów lub półbogów, też zaczęli po prostu wiedzieć coś niecoś na ten temat. Dalej, temat. Sprawność fizyczna i regeneracja po ćwiczeniach. Przeprowadzono szeroko zakrojone badanie nad wspieraniem endogennych, czyli wewnętrznych, mechanizmów bufrujących kwasy jako środka poprawiającego wydajność fizyczną regenerację. Wysiłek fizyczny wywołuje stan względnej kwasicy metabolicznej. Wiecie, co to są za kwasy mięśniowe? Wiecie doskonale. Jeżeli się przepracujemy, jedna partia mięśni dostanie solidny tak zwany łomot i tak dalej, czy na treningu, to mamy zakwasy. W wyniku czego wzrasta zapotrzebowanie na mechanizmy buforowe organizmu, czyli trzeba dostarczyć dodatkowe składniki mineralne, żeby tą kwasicę zlikwidować, co prowadzi do zaburzenia równowagi mineralnej i zwiększonego wydalania wapnia z moczem. Oczywiście, bo organizm będzie brał z siebie te składniki, a nie z zewnątrz, nie w postaci pożywienia czy suplementów. Dalej. Wiadomo również, że sportowcy stosują dietę bogatą w białko. Po co? Bo żeby były im duże mięśnie, mocne mięśnie, co dodatkowo zwiększa kwasowość moczu, utratę wapnia w moczu. Wykazano, że ogólnoustrojowe pH przed wysiłkiem fizycznym i zdolność buforowania pH krwi mają znaczący wpływ na kinetykę regeneracji i wytrzymałość podczas ćwiczeń powtarzalnych. A więc okazuje się, że kwasica wywołana dietą, czyli nieprawidłowym odżywianiem się kwasotwórczym, może zwiększać dodatkowo obciążenia kwasotwórcze wywołane wysiłkiem fizycznym, co może zagrażać wydajności i czasowi regeneracji. Ogólnoustrojowa alkalizacja przy pomocy suplementów diety podczas ćwiczeń o dużej intensywności może opóźnić wystąpienie zmęczenia. Wykazano, że suplementacja wodorowęglanami poprawia wydajność i regenerację oraz poprawia wydajność podczas powtarzanych ćwiczeń. I teraz słuchajcie,
Nie będę już teraz dalej ciągnął tego tematu, ja tylko powiem, że zobaczcie, regulacja w górę kortyzolu, główny wkład w patogenezę kwasicy metabolicznej, bo jeżeli jesteśmy zakwaszeni, jeszcze jesteśmy poddawani stresom, jest nieprawidłowa dieta, to rośnie wytwarzanie kortyzolu, jednego ze składników, znaczy po prostu substancji wydzielane przez nadnercza, przez korę nadnerczy i po prostu mamy potężne zakwaszenie. To jest hormon stresu kortyzol i tak dalej, i tak dalej. I co jest w związku z tym? To powiększa inne historie. Teraz słuchajcie, jakie mogą być interwencje dietetyczne, żeby zapobiec kwasicy metabolicznej? Głównym celem klinicystów powinno być przywrócenie żywności roślinnej o wysokiej zawartości wodorowęglanów, to jest warzyw korzeniowych, bulw, warzyw liściastych i owoców, aby zrównoważyć grupy żywności wytwarzające kwas, takie jak produkty mleczne, mięso i jaja, które są zbyt mocno obecne we współczesnej zachodniej diecie. Wykresy PRAL są użytecznymi narzędziami referencyjnymi pozwalającymi na odróżnienie żywności kwasotwórczej od alkalizującej i mogą być przydatnymi wskazówkami dla konsumentów przy dokonywaniu wyborów żywieniowych. I teraz prosta sprawa. Większość zmianek o diecie alkalicznej w opublikowanej literaturze zaleca następujące zasady. Zwiększ spożycie owoców i warzyw. Zmniejsz spożycie białka zwierzęcego. Zmniejsz spożycie soli. Ogranicz napoje gazowane, bo napoje gazowane są gazowane dwutlenkiem węgla, który świetnie rozpuszcza się w wodzie i tworzy się kwas węglowy, H2, CO3. I teraz tak, łykamy coś, co nas odkwasza i popijamy ewentualnie wodami gazowanymi. Ja to wielu ludziom to tłumaczę. Mówi, co ty wyprawiasz? Dalej. Suplementacja minerałami alkalicznymi. Proszę bardzo, jeszcze raz. Czytałem, co zawiera, kochani. A więc badania dotyczące kwasicy metabolicznej i jej konsekwencji poprzez suplementację zazwyczaj stosują jeden lub kombinację minerałów alkalizujących. Tu mamy kapitalną kombinację wielu pierwiastków. I teraz o co chodzi? Co należy stosować? Cytrynian potasu, wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu, cytrynian wapnia, cytrynian magnezu, inne sole cytrynianowe. A wymieniałem, co ewentualnie ten suplement zawiera i tak dalej, i tak dalej. No jest tutaj tabela. I co będzie wniosek? Posiadanie wiedzy na temat kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, a nie tylko zwykłej kwasicy, czyli czytaj krwi, może wzmocnić praktykę kliniczną. Istnieje coraz więcej dowodów łączących istnienie kwasicy metabolicznej niskiego stopnia łagodnej z różnymi postaciami chorób przewlekłych. Alkalizacja diety lub uzupełnianie diety minerałami alkalicznymi to dwa środki, które wykazały pozytywne wyniki w badaniach klinicznych dotyczących kwasicy metabolicznej schorzeń pokrewnych. Kwasicy metabolicznej, ale na Boga dietecy i lekarze, nie kwasicy krwi, bo nie można określać pojęciem kwasica metaboliczna kwasicy krwi. Kwasica metaboliczna dotyczy całego ustroju. Biorąc pod uwagę postępujące na całym świecie przejście w stronę diety kwasotwórczej i zachodniej oraz potencjalne konsekwencje kwasicy metabolicznej dla zdrowia, uzasadnione są dalsze badania nad tym schorzeniem i rolą alkalizacji. Na przykład prospektywne, długoterminowe badania mogłyby dokładnie określić wpływ alkalizacji. W oparciu o dostępne dowody kluczowe, obszary badań powinny obejmować wpływ alkalizacji na zdrowie kości szkieletu, czynność nerek oraz aspekty zdrowia metabolicznego i sercowo-naczyniowego. Kochani, godzina 26 minut. Nie wiem, jak żeście to wytrzymali. Przepraszam, muszę. Wyobraźcie sobie, że w ten sposób prowadzę swoje wykłady. Kiedyś w Zawierciu prowadziłem przez ponad 7 lat
raz w miesiącu, czasami chyba, jak dobrze pamiętam, 2 razy w miesiącu, od godziny 9:30 do godziny 16:30, jedynie z godzinną przerwą obiadową, tego typu wykłady, więc to było szalenie obciążające, nie ukrywam. Później to ja byłem taki, wiecie, pływający samolot. Jakbym sobie strzelił naprawdę mocnego kielicha, przynajmniej setkę wódki. Oczywiście tego nie robię, praktycznie alkoholu nie piję, bo to nie ma najmniejszego sensu, przede wszystkim. Kochani, więc jeżeli ktoś dotrwał do końca, to chcę wam powiedzieć, że chwała wam, bo to było no, mocne. Dla mnie ten tekst w ogóle, te prace naukowe są trudne do odczytywań, więc nie dziwcie się, że możecie wy czegoś nie rozumieć. Ja też staram się to tłumaczyć na jakiś ludzki język zrozumiały. Dla nas, jak zawsze powtarzam, najważniejsze są wnioski, nie te nazwy naukowe, nie te pojęcia naukowe, te łamiące, bo język nam się połamie niejednokrotnie na tych takich z nas składających się z kilku po prostu jakichś tam wyrazów, pojęć i tak dalej. Nie to jest ważne. Ważne jest to, słuchajcie, o to, co tu piszę, odkwaszajcie się. Jeżeli ktoś z was będzie chciał wiedzieć, piszcie do mnie, bo przecież tam piszę na dole w opisie audycji, kontaktujcie się ze mną w razie czego, w miarę potrzeby. Możemy was wprowadzić ja mogę wprowadzić, inni mogą wprowadzić na kompleksowy program zdrowia, czyli całą taką kompleksówkę. Jeżeli ktoś chce tylko ewentualnie zacząć się odkwaszać, też go wprowadzimy w system, będziecie mieli do dyspozycji kapitalne, sprawdzone po prostu produkty i sprawa załatwiona. Sami sobie będziecie zamawiać, kiedy chcecie, za ile chcecie za ile chcecie i ile chcecie i sprawa załatwiona. Ale trzeba zacząć to robić. Możecie mi nie wierzyć, możecie mieć różne podejrzenia, no ja tutaj nic nie jestem w stanie zrobić. Natomiast ja powtarzam, od 2013 roku, od 31 lipca, cały czas jestem na tym programie. Wcześniej też stosowałem suplementy, ale to było takie trochę od przypadku do przypadku. Teraz zupełnie ta cała wiedza, którą nabywałem przez 25 lat, już dość mocno usystematyzowana, pozwala mi na to, żeby po prostu systematycznie dbać o organizm mój. To samo robi mój syn, moi wszyscy bliscy, moja mama też pilnuje jej tego codziennie. Karmię, dożywiam suplementami. Moja życiowa partnerka tak samo. Jest świetna po prostu. Ma ogromną wiedzę na takie tematy, zresztą jest też wykładowcą i sprawa załatwiona. Może niedługo się pojawi tutaj po prostu. Trzymajcie się na dzisiaj. Wszystkiego dobrego wam życzę. Tak jak powiedziałem, dobra wiadomość jest taka, że koniec z uzasadnieniem, że jest alkalizacja. Jeżeli będą następne audycje, to jedynie o tym, jak kwasica działa jako przyczyna różnych chorób i będziemy mówić, jakie są mechanizmy tego. Można się tych chorób pozbyć w sposób bardzo prosty, ale nie na pstryknięcie palców w ciągu 1 czy 2 dni. To trzeba już wówczas parę ładnych miesięcy popracować, nieraz nad sobą, w zależności od stopnia destrukcji w organizmie i tak dalej. Na dzisiaj życzę wam wszystkiego najlepszego. Proszę znowu o suby, o lajki, o dzielenie się przesyłanie linków, o dzielenie się tą wiedzą z potencjalnie zainteresowanymi. Działajcie, wszystkiego najlepszego. Popadki.